Catania to miasto na wschodnim wybrzeżu Sycylii, położone u podnóża Etny, największego aktywnego wulkanu w Europie. Jest drugim co do wielkości miastem na wyspie, z populacją około 298 000 mieszkańców w samym mieście i ponad 1 milionem w obszarze metropolitalnym. Założona w VII wieku przed naszą erą przez greckich kolonistów, Catania ma bogatą historię. Wpływy rzymskie, bizantyjskie, arabskie i normańskie odcisnęły na niej swoje piętno. Po trzęsieniu ziemi w 1693 roku odbudowano ją w stylu sycylijskiego baroku, co widać w wielu budynkach z czarnego kamienia wulkanicznego. Etna odgrywa tu kluczową rolę. Jej erupcje nieraz niszczyły miasto, ale żyzna gleba wulkaniczna sprzyja uprawom, szczególnie winorośli. W centrum znajdziesz Piazza del Duomo z katedrą świętej Agaty i fontanną Słonia, a tuż obok tętniący życiem targ rybny La Pescheria. Catania słynie też z jedzenia. Arancini, pasta alla norma czy słodkie cannoli to lokalne klasyki. Miasto ma międzynarodowe lotnisko. Fontana Rossa, połączenia kolejowe i autobusowe oraz małą linię metra. To miejsce pełne kontrastów, trochę chaotyczne, ale z autentycznym klimatem. Porta Garibaldi, znana również jako Porta Ferdinandea, to triumfalny łuk znajdujący się w Catanii na Sycylii. Została wzniesiona w 1768 roku, aby upamiętnić ślub króla Ferdynanda I obojga Sycylii z Marią Karoliną Habsburg-Lotaryńską. Po 1860 roku, po obaleniu dynastii Bourbonów, przemianowano ją na cześć Giuseppe Garibaldiego. Monument wykonany jest z naprzemiennych warstw białego kamienia z Syrakus i czarnej lawy wulkanicznej z Etny, co nadaje mu charakterystyczny kontrast kolorystyczny. Na szczycie łuku znajduje się obecnie zegar otoczony alegorycznymi symbolami, takimi jak orzeł i słoń. Pod łukiem widnieje napis Melior desinere surgo, powstaje lepsza z popiołów, który odnosi się do zdolności Catanii do odradzania się po licznych katastrofach, takich jak erupcje wulkaniczne i trzęsienia ziemi. Zamek Ursino, Castello Ursino, to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w Catanii. Został zbudowany w XIII wieku na polecenie cesarza Fryderyka II Hohenstaufena, króla Sycylii, jako symbol władzy królewskiej i element systemu obronnego wyspy. Pierwotnie wzniesiony na skalnym klifie nad Morzem Jońskim, dziś znajduje się w głębi lądu, około kilometra od brzegu, co jest wynikiem erupcji Etny w 1669 roku. Lawa zmieniła linię wybrzeża, otaczając zamek i wypełniając jego fosy. Architektura zamku zachwyca swoją surową, średniowieczną formą. To kwadratowa forteca z masywnymi murami z wulkanicznego kamienia, wzmocniona 4 okrągłymi wieżami w narożach i centralnym dziedzińcem. Jego solidna konstrukcja pozwoliła mu przetrwać zarówno trzęsienia ziemi, jak i wspomniane erupcje wulkaniczne. Historycznie zamek odegrał kluczową rolę, między innymi jako siedziba parlamentu podczas nieszporów sycylijskich, a później służył jako rezydencja aragońskich władców, garnizon wojskowy i więzienie. Obecnie w Castello Ursino mieści się Muzeum Miejskie. Można podziwiać w nim bogate zbiory, artefakty archeologiczne z czasów greckich i rzymskich, dzieła sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej, a także kolekcje broni i porcelany.
Teatr grecko-rzymski w Katanii to fascynujący zabytek położony w historycznym centrum miasta na Sycylii. Jest to wyjątkowe miejsce, które łączy w sobie elementy greckiej i rzymskiej architektury, odzwierciedlając bogatą historię Katanii jako ośrodka kulturalnego w starożytności. Teatr powstał pierwotnie w okresie greckim, prawdopodobnie w czasach klasycznych, a następnie został przebudowany i rozbudowany przez Rzymian w II wieku naszej ery. Badania archeologiczne wskazują, że rzymska struktura została nałożona na wcześniejszą grecką budowlę, co świadczy o ciągłości użytkowania tego miejsca. Jego konstrukcja, wykonana głównie z lokalnego kamienia wulkanicznego, obejmuje półokrągłą widownię, orchestrę oraz fragmenty sceny. Średnica teatru wynosi około 80–100 metrów, a w czasach świetności mógł pomieścić od 7 do 15 tysięcy widzów, w zależności od szacunków. Obok teatru znajduje się mniejszy Odeon, półkolista budowla mogąca pomieścić około 1500 osób, która służyła prawdopodobnie do prób, występów muzycznych lub mniejszych przedstawień. Teatr wyróżnia jego niezwykła lokalizacja. Otoczony jest współczesnymi budynkami mieszkalnymi, co tworzy kontrast między starożytnością a teraźniejszością. Dziś teatr jest dostępny dla zwiedzających, choć jego stan nie jest idealny. Zachowały się głównie dolne partie widowni, fragmenty orchestry i scena. Zwiedzanie oferuje jednak unikalny wgląd w przeszłość Katanii, a spacer po nierównych stopniach pozwala wyobrazić sobie dawne widowiska, które kiedyś przyciągały tłumy. To miejsce, gdzie historia greckiego dramatu i rzymskiej rozrywki wciąż żyje w cieniu Etny. Teatro Massimo Bellini w Katanii to jeden z najważniejszych teatrów operowych na Sycylii. Został nazwany na cześć Vincenza Belliniego, słynnego kompozytora urodzonego w Katanii, znanego z oper takich jak Norma czy La Sonnambula. Budynek zaprojektował architekt Karl Sada, a otwarty został 31 maja 1890 roku, premierą Normy Belliniego. Jego fasada w stylu neobarokowym oraz bogato zdobione wnętrza, w tym sala z freskami na suficie autorstwa Ernesta Bellandiego, przedstawiającymi apoteozę Belliniego i alegorię jego dzieł, przyciągają uwagę zwiedzających. Teatr może pomieścić około 1200 widzów. Co roku gości sezon operowy, baletowy oraz symfoniczny. Pierwsze rozmowy o budowie teatru rozpoczęły się po trzęsieniu ziemi w 1693 roku, które zniszczyło Katanię. Ostatecznie jednak prace ruszyły w XIX wieku, a projekt ewoluował, by sprostać ambicjom miasta. Ogrody Belliniego to jeden z najstarszych i najbardziej znanych parków w Katanii na Sycylii.
Położony w samym sercu miasta, przy głównej ulicy Via Etnea, jest popularnym miejscem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, oferując zieloną oazę w otoczeniu miejskiego zgiełku. Park nosi imię Vincenzo Belliniego, słynnego katańskiego kompozytora operowego, znanego m.in. z dzieł takich jak Norma. Ogrody powstały w XVIII wieku, początkowo jako prywatna posiadłość księcia Ignazio Paterno Castello. W XIX wieku ogrody przekształcono w publiczny park. Zajmuje on powierzchnię nieco ponad 70 000 m² i charakteryzuje się różnorodną roślinnością, w tym egzotycznymi gatunkami, fontannami oraz krętymi alejkami. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest zegar z datownikiem, codziennie układanym ze świeżych roślin, co stanowi urokliwą atrakcję. Na niewielkim wzniesieniu znajduje się ozdobna altana, idealna do odpoczynku i podziwiania widoków.